Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kolejny filmik. Dzisiaj zajmiemy się takim jednym pytaniem, które też mi tutaj ostatnio wpadło, a mianowicie witaj szamanie. Chciałem Cię zapytać, co poradziłbyś mi na różnego rodzaju negatywne energie. Bardzo często, kiedy gdzieś podróżuję, czuję negatywne energie od różnych ludzi. Czasami odwiedza mnie ktoś również w domu, który również przynosi mi te negatywne energie do domu. W momencie, kiedy on wychodzi z domu, no te energie niestety pozostają tutaj u mnie w domu. Jak je wygonić z mojego domu i jak się skutecznie przed nimi zabezpieczać? No tutaj pytanie jest to takie bardzo oczywiste, ponieważ wiem, że tak to jest. Wiele ludzi niestety nosi w sobie bardzo negatywne energie. Ostatnimi czasy to się mocno nasiliło. Oczywiście moją odpowiedzią byłoby tutaj po prostu nosić i używać ze sobą absorber. Jeżeli ktoś nie posiada tego absorbera, którego my polecamy już od dłuższego czasu, można próbować również na inne sposoby tutaj. Na przykład nosić ze sobą czarny turmalin. To jest jeden z takich sposobów. Może to być jakaś bransoletka, wisiorek, tego typu rzeczy. Jednak zauważyliśmy, że niektóre te energie są po prostu za mocne i no, odbija się to później na naszym samopoczuciu, szczególnie jeżeli jesteśmy człowiekiem takim wysoko czułym, który te energie bardzo szybko łapie. Może nam się wtedy humor pogarszać i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest cała po prostu lawina konsekwencji, która z tym idzie. Jeżeli ktoś przyniósł nam coś takiego do domu już natomiast, to no, również jeżeli byłby absorber, no to powinien to bardzo szybko zlikwidować, ale kiedy go nie ma, to co tutaj można by zrobić? Można by spróbować na przykład rozsypać sól po ziemi, w tym pokoju, gdzie ten człowiek był, rozsypać sól. Następnie tą sól zebrać całą, tylko zostawić ją gdzieś tak z godzinę czasu w tym pokoju, najlepiej tam nie wchodzić, zamknąć drzwi, niech ona sobie tam leży, obojętnie jaka sól, no może nie ta sklepowa, ta taka zwykła, wiecie, ta jodowana i tak dalej, to może tego nie, ale jakąś taką normalną, kłodawską, czy z Wieliczki, czy czego, nie musi być tego dużo, nie, że tam będziecie całe kilogramy tego wysypywać, nie wystarczy czasem tak garstkę po prostu sypnąć, a później ładnie to wszystko zebrać do kupy, albo to zmieść, albo to nawet i odkurzaczem można wciągnąć. Tylko teraz tak, ta sól powinna zostać później usunięta z domu. Czyli najlepiej albo ją gdzieś zakopać na zewnątrz, albo ją po prostu wrzucić gdzieś do jakiejś rzeczki, do jakiegoś potoczku i tak dalej. Niech to zabierze po prostu woda. Woda jest właśnie takim zabieraczem, który bardzo często zabiera różnego rodzaju rzeczy i tu przydaje się bardzo właśnie przy takich negatywnych rzeczach. To zawsze było albo zakopywanie w ziemi, albo właśnie wrzucanie do płynącej wody, żeby to po prostu zabrała od nas jak najdalej. Innym sposobem jest używanie kadzideł, na przykład biała szałwia, można rozpalić kadzidła, najlepiej te w liściach, takie w pęczkach można kupić całe, okopcić po prostu sobie cały ten pokój, żeby te wszystkie złe, negatywne energie stamtąd poszły. Później mamy kadzidło Palo Santo, czyli święte drzewo, również bardzo fajnie tutaj się to sprawdza w takich rzeczach, wystarczy po prostu rozpalić to drzewo, zdmuchnąć, ono się później tak będzie żarzyć i dymek z tego będzie pochodzić po tym pokoju całym. Wszystkie rogi, które są, okopcić w tym domu, to samo z białą szałwią, też wszystkie rogi, gdzie mamy jakieś zakamarki ciemne, takie, gdzie światło lubi nie dochodzić w jakichś rogach, to wszystko ładnie, pięknie okopcić i to by było tyle co z tego. Jeżeli takie emocje na nas przechodzą, to też oczywiście, no po pierwsze powiedziałbym nosić absorber, to cię uchroni przed tym. Jeżeli go nie ma, można zrobić parę rzeczy tutaj też. Można zrobić kąpiel z solą, tak, z solą, czyli po prostu nalać sobie do wanny wody, wrzucić sobie pół lub kilogram soli, zależy jaka duża wanna, zrobić tam kąpiel gdzieś 15 minut w tym, wodę wypuścić, odlać. Jeżeli ktoś nie ma wanny, można zrobić sobie sól do kubka, gdzieś takiego kubka, gdzieś tyle soli, gdzieś 1/4 soli, może być maksymalnie pół kubka tej soli, żeby to tak zalać lekko wodą.
Następnie bierzemy tą sól i nacieramy się. Wszystko, całe ciało trzeba to nacierać. Tak jakbyśmy peeling robili, coś takiego z solą. Wszystko ładnie nacieramy sobie tutaj tą solą i później spłukujemy się całkowicie. To również pomaga nam tutaj oczyścić się właśnie z takich negatywnych energii, które mogły na nas przejść, bo niestety one często przychodzą. Tworzą się podczepy, nawet energetyczne czasem, tego typu rzeczy. Jeszcze mamy takie zioło, którego również moglibyśmy użyć. O tym robiłem wam nawet film. Ostrzeń warzywny, znany również jako czarcie żebro. No, tego zioła niestety teraz już sobie nie zbierzecie. O nim robiłem wam bardzo obszerny film. On się idealnie nadaje właśnie, jeżeli chodzi o takie negatywne rzeczy, ponieważ no, potrafi wyciągać z ciała wszystkie negatywne energie, co się gdzieś tam do nas przyczepiło i tak dalej, i tak dalej. Po prostu bardzo ładnie to zmywa, ponieważ niektóre takie energie potrafią nawet stwarzać w naszym organizmie choroby. I z tego właśnie ostrzeń warzywny, czyli tak zwane czarcie żebro, bardzo fajnie, mocno słynie już od prawieków. Był używany też i przez droidów i tak dalej, właśnie do oczyszczania się z takich negatywnych energii. Jak to zrobić? Po prostu robimy sobie szklankę albo mały garnuszek takiego naparu z tego. Wrzucamy to do wanny. Oczywiście bez tych liści najlepiej to przefiltrować, bo później nam się inaczej może odpływ zatkać i będziemy mieli jeszcze większy problem, jak to po prostu wypuścimy z tymi liściami. Także normalnie tak jakbyśmy herbatę z tego robili, tylko taką mocniejszą. Wlewamy to do wanny, siedzimy tam gdzieś około 15 minut w tej wannie z tym zielem. Pamiętajcie, żeby też się obmyć głowę, wszystko, włosy, całkowicie właśnie tą wodą, z tym ziołem z wanny. I następnie wypuszczamy tę wodę. To jest również taki bardzo fajny sposób, jeżeli chodzi o to. Jeszcze jest jedna taka metoda, jeżeli gdzieś nam w domu coś zostało i jest to nawet coś bardzo, bardzo negatywnego, gdzie nam tutaj coś biega po domu, nawet niekiedy różne dziwne rzeczy się dzieją, można zrobić jeszcze coś innego. W każdy ciemny róg domu ustawiacie białą świecę. Nie musi być to jakaś tam gromnica czy coś, tylko taka nawet mała świeca biała. Pod nią dajecie, najlepiej to, żeby ona stała na jakimś talerzyku. Dajecie sól. Na to tą świecę stawiamy i odpalamy. I każdy takim rogu pokoju powinna stać. Uwaga, żeby coś się czasem nie zajarało. Na to musicie uważać, jakieś firanki i tak dalej. Zwierzęta domowe, uwaga, żeby tam kot czasem nie poszedł i cyk tą świeczkę. Czy jakaś mysz po domu, żeby nie biegała, czegoś nie zrobiła, musicie pozostać w domu, wtedy tego przypilnować, jeżeli robicie taki sobie rytuał. Zostawić tę świecę z intencją, po prostu każdą jedną. Jeżeli macie 4 rogi w domu, to niech będą to 4 świece, ale jeżeli macie jakiś dom, który ma więcej rogów, no to musicie więcej ustawić tych świec. Pod każdym właśnie ta sól, żeby była. I zostawiacie to całkowicie, aż ta świeca się wypali. Z intencją po prostu, żeby oczyściła wam dom, wygoniła wszystkie złe energie, tego typu rzeczy. Cyk, ładnie, pięknie to niech się wypali. Kiedy to się wypali, zbieracie tą całą sól właśnie znowu do kupy, razem gdzieś w jedno miejsce i albo zakopać, albo do wody, tak jak z tamtym poprzednią solą, do rzeczki czy czegoś, niech to woda zabierze po prostu w siną dal. To są takie najbardziej popularne sposoby właśnie takie oczyszczania po prostu swojego domu, mieszkania, czy też również siebie z różnych złych energii, które gdzieś napotkamy. To się bardzo często zdarza, kiedy ktoś na przykład wychodzi do sklepu po zakupy i kiedy idziemy już w godzinach popołudniowych czy wieczornych, to w tym sklepie już się zdążyło nazbierać bardzo dużo negatywnych energii, ponieważ każdy, kto tam wchodzi, zostawia od siebie coś. Z rana nie ma takich negatywnych energii aż tyle. One gdzieś przy wieczorze, krótko przed zamknięciem tego sklepa są największe. Bo już najwięcej ludzi przez niego przeszło. Każdy tam ze swoją złą miną przeleciał i zostawił swoje emocje w środku. My wtedy, kiedy idziemy, bardzo często zbieramy te emocje. No i to są właśnie takie sposoby, które pomogą nam się przed tym uchronić. Lub po prostu nosić absorber ze sobą, tak jak my i nosimy, ponieważ bardzo fajnie to tutaj na to pomaga. Jeżeli chodzi właśnie o takie różne negatywne energie, ale nie tylko, bo jak wiecie, on ma zastosowań potąd.
Także moi drodzy, jakbyście byli zainteresowani absorberami, to macie je w opisie tego filmu wrzucone. Są tam też i zestawy, gdzie do 2 małych na przykład dostajecie 1 duży absorber dodany macie wtedy, czy 3 małe, wtedy macie 2 małe dodane, czy 5 małych macie 3 duże dodane do tego. Uwaga, ponieważ teraz jeszcze jest promocja, że dodają złoty absorber zamiast tego małego zamiast tego dużego białego. To jest po prostu zamienione, jest to promocja taka świąteczna, także wpiszcie sobie w uwagach do zamówienia złoty i najlepiej jeszcze konkurs z szamanem, bo oczywiście trwa cały czas tutaj konkurs jeszcze teraz na tym kanale. Do każdego zakupu z tego sklepu wpisujcie sobie konkurs z szamanem i do 24 grudnia zostawcie nam jakąś fajną historię na temat produktu, który kupiliście, obojętnie jaką, jakaś śmieszna może być. Ostatnio taka też na przykład wygrała, a my będziemy później najlepszą historię 24 grudnia wybierać i ten ktoś otrzyma bon na 15 000 złotych do tego sklepu, gdzie będzie mógł sobie kupić, co tam wszystko by chciał w tym sklepie. Także to by było na tyle, moi drodzy. Życzymy wam miłego dzionka. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej.